Stoję na cmentarzu w miejscowości Szczurowa przy mogile pomordowanych Romów. W lipcu 1943 roku Niemcy na ten cmentarz przywieźli na furmankach 93 Romów w różnym wieku. To byli dorośli, to były dzieci, niemowlęta i tutaj na cmentarzu zostali rozstrzelani. Wcześniej miejscowi członkowie Straży Pożarnej zmuszeni przez Niemców wykopali tu wielki grób i później też tych pomordowanych Romów zakopali. Romowie w Szczurowej żyli od wielu pokoleń. Tworzyli małą społeczność, która żyła poza zabudową wsi, w małym osiedlu. Było ich wtedy, kiedy ta egzekucja została dokonana, około 100 osób. Kilkoro udało się uratować, po prostu nie byli wtedy w domu. I to jest miejsce o tyle ważne, ważniejsze od innych, że to jest największa mogiła zbiorowa kryjąca ofiary romskie na terenie obecnej Polski. Tu też stanął pierwszy na świecie pomnik poświęcony ofiarom romskim. Ten głaz, który tutaj stoi, został odkryty jako pomnik wraz z obramieniem tego grobu w 1966 roku z inicjatywy lokalnych władz kombatantów. I ciekawa jest treść tego napisu. Mianowicie napisane tu zostało, że jest to mogiła zbiorowa 93 mieszkańców Szczurowej. Nie wymieniono, że byli to Romowie, że byli to Cyganie. Do dzisiaj się zastanawiam, na ile taka sentencja wynikała z faktu tak mocnej identyfikacji miejscowej ludności z Cyganami, że to byli po prostu nasi obywatele. Nie wyróżniano, że to byli Cyganie, że to było jak ktoś, kto był obcy tej społeczności. Jest dokumentacja zachowana z ceremonii odsłonięcia tego pomnika. Widać, że to była ceremonia aranżowana przez miejscowe władze polityczne, władze komunistyczne i dlatego też element krzyża, tak bardzo charakterystyczny dla kultury chrześcijańskiej, polskiej, nie został w ogóle uwzględniony przy tym pomniku. Dopiero w 1993 roku został wzniesiony ten krzyż i dodatkowa tablica, na której umieszczono napis, że w 50. rocznicę zamordowania 93 Cyganów Romów, a więc nadano tym ofiarom identyfikację etniczną. Byli to Romowie, Cyganie, tak wtedy nazywani. I z kolei trzeci element tego pomnika, tego monumentu zbiorowego, to jest ta tablica, na której zostały wymienione wszystkie imiona i nazwiska oraz wiek tych, którzy zostali tutaj zamordowani. Jak widać, są to po pierwsze kilka nazwisk zaledwie: Białonie, Ciuronie, Rakoczy, Siwaki, a więc rodziny cygańskie były tutaj duże. Było kilka nazwisk, tylko kilka rodzin i wiek tych ofiar od kilku miesięcy do 70 paru lat. I w ten sposób zamyka się historia tego pomnika, który jest czymś szczególnym, jeśli chodzi o tę tematykę martyrologii romskiej.